Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. I to jest bardzo rano, właśnie się obudziłem, w sensie się przebudziłem, bo chyba pójdę spać zaraz. Spędziłem dzisiaj upojną noc na przyczepie tego pick-upa. Jestem w Moabie, a w Moabie się szuka żony, więc dzisiaj będzie o tym, że szukam żony. Ale to za chwileczkę, bo ja chyba jeszcze pójdę spać, a teraz będzie tam ta czołóweczka i tam te wszystkie napisiki i tak dalej, nie? I się potem zobaczymy i będzie jakieś pewnie gadanko. No. Więc słuchajcie, ta miejscowość, znaczy w sensie trudno nazwać to miejscowością, ale jest niedaleko taka miejscowość, nazywa się Moab. W sensie tam za tymi górami jest Moab, bo to jest w ogóle Utah, góry skaliste. Takich dwóch panów mnie tutaj zabrało pick-upem, a zabrało, bo jak usłyszałem nazwę Moab, no to jak można nie pojechać do Moab? Bo ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to się właśnie dowiadują. Moab to jest coś, z czego pochodzi Ruth, czyli najpiękniejsza, najcudowniejsza kobieta na świecie, dlatego trzeba szukać żony. Oczywiście to nie jest szukanie żony przeze mnie, tylko to jest szukanie żony przez Pana Boga, dlatego że Ruth, w sensie opowieść o Ruth, to jest opowieść o tym, jak Bóg szuka żony, w sensie jak Bóg szuka duszy, żeby ją wziąć za żonę. I spędzimy tu prawdopodobnie najbliższe kilka dni w tych rejonach moabskich, bo chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak to Bóg szuka żony, więc będzie kilka odcinków, jak to Pan Bóg robi. No chyba, że sam znajdę Ruth, to odcinki się skończą, bo tyle mnie widzieli. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Strasznie wieje, więc pewnie coś tam będzie szumieć, ale no. To ja wracam do owsianeczki, trochę będzie ładnych obrazków, a potem jak to Pan Bóg szuka żony. Otóż, moi kochani, chciałbym, żebyśmy to poszukiwanie żony przez Pana Boga zaczęli od Moabu, czyli od krainy, gdzie Pan Bóg żony szuka, i to jest przedziwne, że On właśnie tam szuka żony. No ale to jest najbardziej niezwykły małżonek świata, więc w sumie nie dziwne. Pani, co to jest Moab? Dlaczego on tam szuka żony? Moabici, jak pewnie wiecie, bo to już mówiłem tysiące razy, to jest dla Żydów bardzo przeklęty naród. To jest naród, z którym nie wolno Żydom mieć nic wspólnego. Dlatego, że to jest naród, który się wziął z kazirodczego związku Lota z jego dwoma córkami. Powstały w ten sposób dwa narody, jeden z nich to są właśnie Moabici. I Żydzi mają ten naród w ogromnej pogardzie. Ruth, dusza, którą Pan Bóg zechce poślubić, to jest właśnie dusza z Moabu, czyli dusza, z którą nikt nie chce mieć nic wspólnego. Kochani, na czym polegało ta niechęć żydowska do Moabu? To było bardzo proste. Chodziło o to, że nie wolno było Żydom wchodzić w żadne bliskie relacje z ludźmi z Moabu. Nie wolno było z nimi handlować, nie wolno było mieszkać u nich w kraju. Najgorsze, co można było zrobić, to wziąć jakiegoś mieszkańca tego kraju, na przykład za żonę Moabitkę, czy wyjść za Moabitę. Jest takie prawo w Starym Testamencie, że jeżeli jakiś obcokrajowiec, w sensie jakiś poganin nawet, żyje z Żydami na ich terenie, wchodzi w ich rodziny przez kilka pokoleń, nie pamiętam już po ilu pokoleniach, to po kilku pokoleniach można go przyjąć do narodu wybranego. Jest tam takie zastrzeżenie, że prawo to nie dotyczy Moabitów.
Czyli z Moabitami nigdy, ale to przenigdy nie można wchodzić w żadne bliskie relacje. I właśnie tam w Moabie spotykamy tą, którą Pan Bóg wybierze na absolutnie niezwykłą kobietę. Miała na imię Rut. To jest bardzo ciekawe imię, dlatego że wydaje mi się, że to jest imię, którego w ogóle nie da się przetłumaczyć. W sensie, jak zajrzycie do Pisma Świętego, do przypisów, to o Rut bardzo często piszą, że to znaczy po prostu przyjaciółka. Ale większość biblistów, których czytałem, twierdzi, że to nieprawda, w takim sensie, że to jest tylko takie jakby próba jakiegoś tam wytłumaczenia tego imienia, bo nie ma pomysłu, jak to zrobić inaczej. Ale de facto Rut nie ma rdzenia, w sensie to imię hebrajskie nie ma rdzenia, z którego można by to wyprowadzić, tak przynajmniej część biblistów twierdzi. Czyli to jest po prostu kobieta o imieniu nikt, o imieniu żadnym. Moi drodzy, co to znaczy? Zobaczcie, że Pan Bóg, kiedy poszukuje duszy, z którą chce wejść w niezwykłą bliskość, kiedy poszukuje duszy, którą chce poślubić, duszy, z którą chce zbudować największą możliwą, w ogóle intymność, jaka tylko może być, to wędruje do jakiegoś najbardziej pogardzanego narodu, który wtedy istnieje. Nie do swojego narodu wybranego, tylko do pogardzanego narodu. I szuka tam, mam wrażenie, najbardziej pogardzanej kobiety, bo kobiety o imieniu nikt. I to dla mnie osobiście jest jedna z najcudowniejszych wiadomości świata. Bo co to oznacza? Nie ma dla Boga takiej duszy, nie ma dla Boga takiego człowieka, nie ma dla Boga takiego stworzonego przez Niego człowieka na tym świecie, gdziekolwiek on żyje, istnieje, jakikolwiek jest, którego Pan Bóg nie chciałby wziąć za żonę, którego nie chciałby wziąć w taką intymną relację. Dla mnie to jest po prostu ktoś, kto jest z przeklętego rodu. Ja kiedy słyszę to zdanie przeklęty ród, to mam od razu w głowie tysiące ludzi, których spotkałem, których spowiadałem, z którymi rozmawiałem, którzy pochodzą z przeklętych rodzin. I nie chodzi mi to oczywiście o żadne takie tam rzeczy jakieś tam demoniczne czy jakieś, nie, tylko w takim sensie, że ogromna większość ludzi ma jakieś strasznie poharatane historie życiowe i przez to bardzo trudno nam jest znaleźć szczęście w życiu. Ja bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, ja pochodzę z takiej rodziny, pochodzę z takiego przeklętego jakiegoś w ogóle, z takiej przeklętej historii w moim życiu, że to się chyba nigdy nie naprostuje. Otóż chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj, o tym jest ten pierwszy odcinek, że nawet jeżeli jesteś z najbardziej przeklętego rodu, jaki istnieje, z najbardziej przeklętego narodu, nawet jeżeli Twoja tożsamość to się równa nic, tak jak w wypadku Rut, to czekaj, dlatego że On tam po Ciebie przyjdzie, dlatego że On tam Cię znajdzie. Tak sobie czasem myślę o tej Rut, bo ja o niej naprawdę bardzo dużo myślę. To jest ktoś, kto bardzo mnie fascynuje, ta kobieta. Ja ją spotkam w niebie, ja ją znajdę tam, ja ją poślubię tam. Wiem, że tam nie ma małżeństw, ale co tam, coś wymyślimy. Ja kiedy sobie o niej myślę, to próbuję sobie wyobrazić te dni, zanim ona jeszcze poszła z tego Moabu, zanim ją wzięła Noemi do Betlejem, czyli do narodu wybranego, zanim spotkała swojego przyszłego męża i tak dalej. Kiedy ona mieszkała w tym narodzie, kiedy mieszkała w tym kraju, to w życiu by nie pomyślała, że Pan Bóg ją tam znajdzie, że Pan Bóg będzie, nie wiem, pofatyguje się na drugi koniec świata, żeby właśnie ją stamtąd wyciągnąć. I to jest, słuchajcie, doświadczenie bardzo wielu z Was, kiedy tego słuchacie. Wiem, że nie wszystkich oczywiście, ale bardzo wielu z Was, kiedy to słuchacie, że gdzieś tam siedzicie w jakimś takim bagnie życiowym, w takim po prostu popapraniu życiowym, i macie takie przekonanie, on mnie tu nie znajdzie, co to Pan Bóg będzie mnie tu szukał? Otóż dzisiejszy odcinek będzie miał po prostu, że tak powiem, tytuł czekaj, dlatego że przyjdzie. Znajdzie Cię w najbardziej ohydnym miejscu świata. Wejdzie w najgorszy naród i pójdzie do najgorszego miejsca po to, żeby Cię znaleźć. Dlatego, że po to Cię stworzył, żeby Cię znaleźć. Nie zgubisz Mu się. Więc jeżeli historia o Rut, którą dzisiaj rozpoczynamy i pewnie przez parę jeszcze odcinków sobie z nią posiedzimy, to jest może jakoś historia o Tobie, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nie trać nadziei. Czekaj tam, gdzie jesteś. Czekaj, bo On Cię znajdzie. Oczywiście, jeżeli możesz się wydobyć, jeżeli możesz pójść o własnych siłach, to idź. I byłoby super, jeżeli byś się ruszyła z tych różnych trudnych miejsc, w których jesteś. A nawet jeżeli to jest niemożliwe, On tam przyjdzie. On Cię będzie szukał. Trzeba będzie za Nim pójść, to prawda. Trzeba będzie się ruszyć z miejsca. Trzeba będzie tyłek podnieść i pójść za Nim. Ale On Cię znajdzie. A wiesz co? Ten odcinek jest tak naprawdę o jednym. Bardzo możliwe, że właśnie teraz, kiedy tego słuchasz, to właśnie teraz On Cię chce znaleźć. To właśnie teraz On do Ciebie przychodzi i mówi, rusz się. No to może się rusz. On
w tej Twojej krainie już jest i szuka Ciebie.